Być może 50, 40, a nawet 20 lat temu mogłeś zaobserwować przyrodę, w tym faunę ptaków, która zauważalnie się zmieniła. Niegdyś pospolite gatunki dziś nie kojarzą się z typowym krajobrazem, a wręcz przeciwnie, walczą o utrzymanie populacji. I właśnie o tych ptakach będzie dzisiejszy film. Kraska, głuszec, kulik, a nawet dobrze znana czajka znajdują się na czerwonej liście gatunków Polski. Jednak wbrew powszechnej opinii nasz kraj nie jest tak destrukcyjnym miejscem dla zwierząt, jak mogłoby się wydawać. Zatem kto na naszych terenach wyginął? Jak można uratować jeszcze żywych? Oraz czy taka sama sytuacja dotyczy Europy? Zapraszam na materiał. 47 gatunków zagrożonych wyginięciem. Niestety aż 12 z nich w skali kraju jest na krawędzi wymarcia. Z kolei 16 rodzajów już zniknęło i odwiedzają nas tylko na przelotach lub sporadycznie gniazdują w najbardziej dogodnych miejscach Polski. Dane, które wam teraz przedstawiłem, pochodzą z końca 2020 roku, kiedy to m.in. OTOP, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, opublikowało nową polską czerwoną księgę gatunków. Liczy ona 180 stron, więc dla wygody zostawię wam link w opisie filmu. Skoro mamy już pewne źródło, to skupmy się na esencji dzisiejszego odcinka, czyli na zagrożonych wyginięciem ptakach. Pierwszy z nich, który tutaj sobie omówimy, 100 lat temu był szeroko rozpowszechnionym gatunkiem w całej Polsce. W połowie lat 80. XX wieku zostało go już tylko około 600 par, a dzisiaj populacja wisi na przysłowiowym włosku od wymarcia. Osoby wtajemniczone pewnie wiedzą, o kogo mi chodzi. Tak, mowa oczywiście o pięknej polskiej krasce zwyczajnej. Niestety, ale bez odpowiednich działań na jej rzecz, może szybko podzielić los swoich północno-zachodnich populacji. W ostatnich latach przestała się gnieździć w państwach germańskich, w Czechach oraz Finlandii. Natomiast najważniejsze ostoje tego ptaka znajdują się m.in. w Turcji, Rosji czy Hiszpanii. Nie sposób by było nie poruszyć tematu upierzenia kraski, a jak można zauważyć, jest bardzo charakterystyczne. Dominuje tutaj kolor niebieski oraz zielony. Skrzydła kraski mocno się wyróżniają. Możemy tutaj dostrzec także odcień granatowy, ale i rzucający się w oczy rdzawo-brązowy. Jest wielkości sójki, jednak jak możemy zauważyć, dużo się od niej różni. Lecz kiedy porównamy kraskę z żołną, wydawać by się mogło, że przynajmniej budową ciała są do siebie podobne. Owszem, należą do tego samego rzędu ptaków, lecz owa kraska jest prawie 2 razy cięższa oraz upierzenia poszczególnych ptaków wyraźnie się różnią. Jak wiadomo, żołna zwiększa swoją populację w Polsce, do której też oczywiście wrócimy, czego nie można powiedzieć o drugim gatunku. Z tego powodu myślę, że trafne jest nazwanie kraski staropolską żołną, która również była u nas liczna. W dzisiejszych czasach jej główna populacja gniazduje na równinie kurpiowskiej, lecz i tak jest znikoma. Na 2024 rok liczebność kraski jest szacowana na 5 par. Tak, 5 par lęgowych, co pokazuje, w jakiej tragicznej sytuacji znajduje się ten gatunek. Więc które ptaki potrzebują jeszcze naszej uwagi? Przenieśmy się do Puszczy Augustowskiej, Puszczy Solskiej oraz we wszystkie łańcuchy górskie Karpat, by przyjrzeć się niesamowitemu tokującemu samcu głuszca. Wielu z was może się zastanawiać, skąd ta nazwa. Czy głuszec rzeczywiście jest głuchy? Ornitolodzy zdecydowali się w pełni zbadać śpiew głuszca. Dla lepszego zrozumienia mojego przekazu posłuchajcie proszę toki koguta. Podczas tak zwanego szlifowania, które mogliście słyszeć, na niecałe 2 sekundy traci on całkowicie kontakt z otoczeniem poprzez dźwięki. Oto cały sekret jego nazwy. A warto zaznaczyć, że jest to największy przedstawiciel grzebiących w Europie. Na świecie rekordzistą jest paw indyjski. Głuszce mają bardzo wyraźny dymorfizm płciowy. Głowa, szyja i kuper są czarne, żółty dziób oraz charakterystyczna broda i piękny wachlarz piór to główne rzeczy wyróżniające samca. Samica jest prawie o połowę mniejsza, z dominującym brunatnym ubarwieniem na całym ciele i jedynie na wierzchu ciała możemy dostrzec pomarańczowe upierzenie. Ale jaki jest jego status w Polsce? Jeszcze niedawno, bo po II wojnie światowej głuszec był dość pospolitym ptakiem. Z czasem liczebność drastycznie spadła, ale dzięki licznym projektom ochronnym wymieranie udało się powstrzymać. Dzisiaj możemy spotkać ponad 300 tokujących samców. Ilość samic nie jest znana, jednak możemy wywnioskować, że jest ich drugie tyle, a nawet więcej. Innym, również pięknym i grzebiącym ptakiem, który
który wylądował w Czerwonej Księdze, jest cietrzew. Jego liczebność w pierwszej dekadzie XX wieku była szacowana na kilkadziesiąt tysięcy osobników. Potem populacja leciała w dół na łeb na szyję. Dzisiaj jest już tylko 200 samców w całym kraju. Niestety pomimo ochrony prawnej i sporego zahamowania wymierania gatunku, cietrzew jeszcze nie ustabilizował populacji, co w pewien sposób określiłem omawiając głuszca. Tylko narzuca się jedno pytanie. Jaki jest powód słabej sytuacji ptaków grzebiących w naszym kraju? Powodów jest wiele. Lecz głównym problemem cietrzewia jest drapieżnictwo ze strony lisów, których populacja wzrosła po walce ze wścieklizną w postaci rozrzucania leków po lasach oraz o wysokich wymaganiach wielkości tokowisk. W pewien sposób ta sama sytuacja tyczy się przepiórki, kuropatwy oraz jarząbka. Ptaki te nie są zagrożone wyginięciem w Polsce, jednak w ich liczebność mocno angażują się pestycydy w rolnictwie oraz lisy, które już tak masowo nie umierają. Nie wspomniałem o bażancie, ponieważ jest on w naszym kraju obcy i choć nie wypiera rodzimych gatunków, to jest w pewien sposób utrzymywany przez ludzi. Może by nieco odświeżyć temat, porozmawiamy o ptaku związanym z bagnami, a konkretnie jego ostatniej ostoi – Biebrzańskim Parku Narodowym. Jeśli wysilimy wzrok, będziemy cierpliwi i przyjdziemy w odpowiednią porę, to uda nam się zobaczyć bataliona. Jednak jak długo opisany scenariusz będzie działał, tego niestety nie wiem. Mimo iż bojownik nie jest zagrożony na skalę globalną, to w Polsce jak najbardziej, a nawet krytycznie. Jednak chcę, żebyście wiedzieli, że mówię tutaj o nim jako gatunku lęgowym. Na przelotach regularnie pojawia się na bagnach, lecz niewątpliwie jego populacja już prawie wymarła. W ostatnich 2 dekadach odnotowano tylko kilka lęgów bataliona, więc jak możemy zauważyć, tego nie można już prawie nazwać jakąkolwiek populacją. Jedną z głównych przyczyn złej sytuacji tego gatunku jest fakt, iż był on ptakiem łownym aż do 1995 roku. Objęcie go ochroną prawną zahamowało spadek liczebności, jednak już wtedy był on bardzo nieliczny. Ta sama sytuacja tyczy się wielu innych siewkowych ptaków. Dobrym przykładem jest choćby łęczak, który wraz z batalionem widnieje w sekcji krytycznie zagrożonych. Warto powiedzieć, że inny, również zagrożony, ale już nie krytycznie ptak lęgowy w Polsce liczy około 70 000 par. W przeciwieństwie do wcześniej wymienionych ptaków, każdy kiedyś o nim słyszał, niewątpliwie dobrze znana czajka zmniejsza swoją liczebność w całej Europie. W 2020 roku spadek w ciągu kilkudziesięciu lat wynosił aż 60%. Możecie sobie pomyśleć, że i tak ma ona dość dużą populację i nie jest konieczne jej chronić. Jednak jeśli porównamy cietrzewia, który liczył nawet kilkadziesiąt tysięcy osobników 100 lat temu, a dzisiaj jest ich mniej niż 500, to czemu taki sam los nie miałby dotknąć naszej pięknej czajki? Podejmuje się starania, by jednak zapewnić jej bardziej dogodne miejsce do lęgów w Polsce, jednak do stabilizacji jeszcze daleka droga. Główną przyczyną według Czerwonej Księgi odpowiadającą za spadek liczebności jest, tak jak mówiłem, 3-krotnie większe pogłowie lisów w naszym kraju, które bardzo niekorzystnie wpływają na sukces lęgowy. Natomiast moim zdaniem warto podkreślić także dynamiczne zmiany w polskim rolnictwie, które zaszły w ostatnich 30 latach. Taka restrukturyzacja w pewien sposób przyczyniła się do wymarcia niegdyś lęgowego na zachodzie naszego kraju dropia zwyczajnego, najcięższego ptaka latającego na świecie. Po tym historycznym momencie tylko sporadycznie do nas zalatywał, ale już nie by odchować młode. Jak podaje wiele internetowych źródeł, dropie bardzo często spotykało się na polach np. w latach 80. czy nawet 90. Jednak mi osobiście ciężko w to uwierzyć. Jeśli ty widziałeś tego majestatycznego ptaka na żywo, pochwal się proszę tym w komentarzach, a na pewno przeczytam. Warto wspomnieć, że w skali globalnej jest on narażony na wyginięcie, a takiego pięknego gatunku, co szczególnie pokazują samce, nie można stracić. Jednak bez wątpienia pomylenie dropia z innym ptakiem jest nie na miejscu. Ale wszystkie gatunki, które wymieniłem w tym filmie bez pomocy człowieka znikną z naszego kraju. Niestety, to tylko niewielka część wszystkich zagrożonych ptaków na ziemi, a nawet w Polsce. Jednym z nich jest także pomórnik. Bez wątpienia przypomina on motyla, szczególnie w locie, a krajowa populacja wynosi około 30 par. Jednak pomimo statusu krytycznie zagrożonego, nie jest on według mnie słuszny, bo choć ptaka jest bardzo mało, to głównie z winy niesprzyjającej jemu rzeźby terenu Polski.
Gnieździ się on przede wszystkim w Tatrach i choć pomórnikowi tak wyginięcie nie grozi, to szlachar, który jest na krawędzi wymarcia, rożeniec posiadający populację może 10 par oraz świstun reprezentują kaczki, które mogą szybko zniknąć z kraju. Tak jak mówiłem, czerwoną listę zostawiam w opisie do swobodnego przeanalizowania. Jak widzicie, film dobiega końca. Przedstawiłem m.in. gatunki, których historia wśród ornitologów jest najbardziej znana, choć powinno się zająć sytuacją wszystkich ptaków opisanych w tej księdze. Ale skoro dotarłeś do tego momentu, poinformuj mnie o tym w komentarzu, bym mógł go wyróżnić. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia.